to jest w zasięgu, jest to 6 bramek. Więc zdecydowanie tak, więc czemu nie? Ja tak sobie pomyślałem, że ja w tym sezonie, gdzie rozegrałem 41 bramek, ja to strzeliłem w 29 meczach. Patrzę także jeszcze z większym uznaniem i z taką dumą na ten rekord. Totalnie zrozumiałem Jurgena Kloppa, bo zdaję sobie sprawę, ile on wysiłku wkłada każdego dnia. Każdy trener tak samo szali, ile to kosztuje energii. Znając Kiliana i jak z nim rozmawiałem, to wiem, że jakby grając też przeciwko niemu w La Liga to będzie fajna rzecz. Tuż po awansie do ćwierćfinału Ligi Mistrzów przez Barcelonę i tuż przed meczami o życie reprezentacji Polski gościem meczyków jest Robert Lewandowski. Cześć Robert. Witam serdecznie, cześć. Zostańcie z nami do końca tej rozmowy, zostawcie łapkę w górę dla Roberta, dajcie znać, co sądzicie oczywiście po tym wywiadzie. Robert, zaczynam oczywiście od ostatniego sukcesu, czyli awansu do 1/4 finału Champions League, na który Barcelona czekała 4 lata, co może wydawać się absurdalne dla tej wielkości klubu, choć Arsenal czeka 14. Zadowoleni? Myślę, że na pewno tak. Na pewno to był nasz cel awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Zrealizowaliśmy go. Mi się wydaje, że gdzieś te ostatnie 2 mecze, czy to nawet w Napoli, który oczywiście mogliśmy jeszcze lepiej rozegrać i już go wygrać. Tak w meczu u siebie w Barcelonie rozegraliśmy naprawdę dobre spotkanie. Oczywiście jest wiele rzeczy, które jeszcze możemy poprawić, ale na pewno ten mecz da nam takiego poweru i takiego kopa do tego, żeby tą końcówkę sezonu jeszcze wejść na ten wyższy poziom i jeszcze dociągnąć. Słuchaj, zorganizowałeś kolację i od tej informacji, która się pojawiła pod koniec lutego, patrzę na statystyki, 5 wygranych, 3 remisy. Zatem zakładam, że niedługo musi takie spotkanie w domu Roberta Lewandowskiego nastąpić ponownie. Może następnym razem, żeby tych 3 remisów nie było tylko wygrane, to musi być wieczorne spotkanie. Ale nie, pół żartem, pół serio. Oczywiście tak naprawdę, czy to ten obiad, czy to spotkanie coś dało, to ciężko tak ze sportowego punktu widzenia na to 1:1 przełożyć. Rzeczywiście takie spotkania czasami pomagają, czasami gdzieś tam ten klimat się poprawia, a akurat decyzja o takim spotkaniu była spontaniczna, gdzieś wynikała z sytuacji, którą założyłem w trakcie paru dni, czy tam tygodnia, która się wydarzyła i która dała mi trochę do myślenia, więc pewnego dnia zobaczyłem, że akurat ten tydzień jest dobry na zorganizowanie takiego spotkania, bo nie gramy meczu, później może się przedłużyć w czasie, a nie chciałem tego właśnie przerzucać na inny termin i takie spotkanie, gdzie czasami się spotykamy i tak w węższych gronach, ale wiadomo, że jednak całość jako drużyna to jest to rzadkość i ciężko coś takiego też ustawić, a to był odpowiedni moment właśnie na zorganizowanie takiego spotkania. Rozumiem, że prawdą też była ta informacja, że wszyscy musieli się stawić na takim obiedzie, bo tu już poprawiłeś, nie kolacji. Nie było takiego, była informacja, że jakby zapraszam wszystkich, ale że nie było jakiegoś przymusu, że każdy musi przyjść i oczywiście każdy chyba zdawał sobie sprawę też z sytuacji, w której w tamtym momencie byliśmy, więc akurat tutaj nikt z batem nad nikim nie stał i nikomu nie kazał przychodzić, tylko każdy jakby wiedział, kto chce, oczywiście może przyjść, więc nie, pod tym względem to nie było nic takiego, że takiego obowiązku. Oczywiście było zaproszenie dla wszystkich i to wszystko. Okej, z kulinarnych rzeczy zjeżdżamy jednak na boisko i do tego spotkania jeszcze z Napoli. Czy macie, Robert, mimo tego bardzo pozytywnego meczu w ofensywie, czy macie problem z zamykaniem spotkań? Nie wiem, czy to nazwałbym problemem, bo nie chcę tego nazwać problemem, ale zdarzają się mecze, gdzie faktycznie te mecze moglibyśmy dużo szybciej zamykać i kończyć je i rozstrzygać je na swoją korzyść. I mi się wydaje, że akurat w meczu z Napoli też można było to, szczególnie w pierwszej połowie, parę razy lepiej rozegrać, poszukać jeszcze 1-2 podań i wtedy nie mówię, że na pewno byśmy bramkę strzelili, ale na pewno byłaby klarowniejsza sytuacja do strzelenia bramki i ten mecz zdecydowanie szybciej byśmy mogli zamknąć i uspokoić. I faktycznie wiadomo, że im szybciej się strzela nawet te 3 bramki i ten mecz ma się pod kontrolą, tym łatwiej się gra później, a jednak my straciliśmy bramkę. Gdzieś te pierwsze 20 minut drugiej połowy nie wyglądały
za dobrze w naszym wykonaniu. Później gdzieś straciliśmy trochę środek pola, gdzieś jakby Napoli przejęło inicjatywę i gdzieś próbowało tworzyć sytuację i było takie poczucie na boisku, że no nie mamy tej pełnej kontroli. Oczywiście później zaczęliśmy atakować, stworzyć sytuację, no i ta trzecia bramka jakby już przywróciła wszystko do porządku, ale zdecydowanie często, albo czasami zdarzały się mecze, gdzie w tych pierwszych połowach mogliśmy strzelić więcej bramek i zamknąć szybciej mecz. Ale to była taka Barcelona, która tobie przynajmniej, nie wiem, podobała się właśnie w akcjach tych, czy w ofensywie, gdzie faktycznie te pierwsze 20 minut wyglądaliście fenomenalnie, jak ta Barcelona powiedzmy z czasów Pepa Guardioli. Czy to taką Barcelonę chciałbyś oglądać częściej? Ofensywną, agresywną i dyktującą warunki? Znaczy ja rozmawiałem też z chłopakami, też z młodymi, szczególnie przed meczem i powiedziałem im, w Lidze Mistrzów zobaczycie, że więcej miejsca ma się na boisku, mamy więcej przestrzeni. Oczywiście nie ma tak, jeśli gra się oczywiście z dobrym przeciwnikiem, takim jak chociażby Napoli, to w ofensywie jest więcej miejsca. To, że masz lepszego przeciwnika przed sobą, to jest już inna rzecz, ale nie masz ich dwóch, trzech, tylko jednego. Przepraszam. Więc to była ta różnica, która mówię, że w Lidze Mistrzów ona często się jakby te sytuacje boiskowe zdarzają, gdzie przy spokojniejszym, takiej chłodniejszej głowie, przy tym szukaniu jeszcze innego dwóch podań, gdzie indziej te miejsce wolne może się pojawić. I jakby no w graniu w Lidze Mistrzów z doświadczenia wiem, że tak właśnie jest, a często jak gra się przeciwnikiem, który jest cofnięty, który broni się, tutaj jest większy problem, żeby stworzyć sytuację, żeby mieć miejsce. A często właśnie w Lidze Mistrzów wystarczy zagrać piłkę tam, gdzie jest wolne pole, do zawodnika, który ma trochę miejsca, bo może się okazać, że to jest wystarczająco miejsce na to, żeby oddać strzał czy strzelić bramkę. I zdecydowanie często tak właśnie w Lidze Mistrzów jest. Plus jak dodaliśmy jakby tą intensywność w tych pierwszych minutach, no to też te sytuacje się pojawiały i te możliwości, więc oczywiście później zależy od tego, jak to wykorzystujemy. Rafinha, o niego chciałem cię zapytać, bo wspomniałeś o tych podaniach czasami, których brakuje pod bramką i liczę tu na odrobinę szczerości. Czy on cię czasami swoimi tymi finalnymi wyborami pod bramką nieco irytuje? Nie, no wiadomo, że każdy chce najlepiej dla drużyny i każdy szuka jakby najlepszego rozwiązania. Oczywiście czasami ten spokój się może przydać i gdzieś zamiast kończyć strzałem. Oczywiście każda akcja zakończona strzałem jest jakby dobrym pomysłem, ale gdzieś często w polu karnym, ja mówię generalnie, jakby nie mówię tu o Rafinie, ale generalnie gdzieś czasami mamy możliwość jeszcze raz rozegrania piłki, takiej pewniejszego zagrania do tego, żeby strzelić tą bramkę albo poszukać pozycji. I mi się wydaje, że tutaj jest tu jest pole do poprawy, bo moim zdaniem łatwiej nam się będzie grało, jeśli będziemy szukali, jeśli będziemy stwarzali, bo przestrzenie to mamy do zagrania, tylko jeżeli będziemy to wykorzystywali, jeśli będziemy próbowali grać właśnie w tą wolną przestrzeń, szczególnie w polu karnym, to też wielokrotnie pewnie będziemy strzelali bramki, które mogą nam pomóc w wygrywaniu meczów albo w tym, żeby ten mecz ułożyć. A jeśli chodzi o Rafinę, to jakby no to jest zawodnik, który ma szybkość, ma uderzenie, ma tą lewą nogę, więc on ma naprawdę, jest to super piłkarz, który ma wielki potencjał, więc jakby tutaj bardziej chodzi o to, żeby poszukać, znaleźć i gdzieś wyobrazić sobie tą przestrzeń, w którą posłać piłkę bardziej. Jakby zdecydowanie to czasami, patrząc z tego mojego doświadczenia, jak też jestem wielokrotnie w polu karnym, to też więcej opcji czasami się pojawia. Nagłówki skradł w tym spotkaniu niewątpliwie duet Pau Cubarsí i Lamine Yamal, czyli najmłodszy duet w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Tak sobie spojrzałem, ty w wieku 16-17 lat kończyłeś przygodę juniora w Warszawie, przechodziłeś do Delty, później była Legia. Niesamowicie rozwija się ta dwójka chłopaków. Jak ty to obserwowałeś sobie na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy, że no okej, o Yamalu mówiłeś, że to jest krak już kilka razy, natomiast Cubarsí to jest pewnego rodzaju zjawisko w ostatnich tygodniach. No zdecydowanie jeden i drugi, jakby patrząc na to, ile mają lat, no to są fenomenalni zawodnicy, którzy mają to coś, mają
jakość, mają umiejętności i jeśli nawet Paula Kubarskiego weźmiemy jako środkowego obrońcę, który ma 17 lat, to tutaj jak on gra, jakie on podejmuje decyzje, jak potrafi wyprowadzić piłkę, szukać podania, czy do dłuższego, czy tymi trójkątami od tyłu, no to faktycznie ma się wrażenie, jakby miał z minimum 26 lat. Bo ten spokój i jakby te opcje, które widzi, które nie panikuje, który nie boi się rozgrywać, no to nie wiem, czy z takim zawodnikiem w takim wieku się spotkałem, żeby już był na tym poziomie. Więc są to fenomenalni zawodnicy, ale z drugiej strony ja bym raczej dał im spokój, żeby pracowali, bo to wiadomo, że początki zawsze są czasami łatwiejsze, bo ze względu też się patrzy poprzez pryzmat wieku, więc jakby no niech oni tutaj robią swoje i też jest ważne, żeby ich troszkę od tego odseparować, bo to też przyszłościowo i dla nich nie będzie dobre, jeśli za szybko, za dużo będzie się mówiło. Bym tutaj bardziej chciał, żeby robili w spokoju to, co potrafią i to, co przed nimi, bo wiadomo, że ta przyszłość przed nimi jest wielka, ale tutaj też jest ważne, żeby gdzieś to kontrolować, żeby nie przesadzić, szczególnie jeśli ma się naście lat. Mówi się dużo o tym, że ty jesteś, czy masz być takim mentorem dla Vitora Roque, natomiast no być może na odwrót takim mentorem mógłbyś być właśnie, czy możesz być dla Kubarskiego. Powiedz mi, czy często ćwiczycie na treningach zachowanie obrońca versus światowej klasy napastnik? Czy ty mu w ten sposób podpowiadasz? Tak, wielokrotnie rozmawiamy, wielokrotnie dzisiaj na rozgrzewce, nawet go tam czasami poprzez taki dotyk, takie pchnięcie go gdzieś go motywuje do tego, żeby też był gotowy na walkę z obrońcami, bo też wielokrotnie widziałem, jak wcześniejsze mecze właśnie musiał sobie radzić z napastnikami, którzy gdzieś byli bardziej statyczni i jakby próbowali się z nim przepychać, więc czy to na treningu, poprzez rozmowy, czy nawet na rozgrzewce, poprzez takie szturchnięcie, popchnięcie, żeby gdzieś ta gotowość była, to gdzieś wielokrotnie to robimy, rozmawiamy o tym, więc jakby no sam podchodzi też, pyta się, rozmawia, więc tak naprawdę tych kontaktów mamy dużo, czy to w szatni, więc jakby no kontakt z tymi młodymi też wiadomo, że ten balans trzeba zachować, bo może u nas w szatni nie ma dużo doświadczonych zawodników, którzy gdzieś tam mogą podpowiedzieć, czasami zwrócić uwagę, ale rzeczywiście no to są zawodnicy, którzy chcą się uczyć, którzy mają świetlaną przyszłość i którzy naprawdę mogą rozwijać się w zawrotnej prędkości i będąc już w wieku 12 lat grając w Barcelonie, to wiadomo, że jednak te marzenia trzeba sobie szukać nowych i gdzieś patrzeć w przeszłość, co można zrobić, żeby po prostu nie tylko wejść na ten sam szczyt, jeśli za chwilę będą, ale też przede wszystkim jak na nim się utrzymać jak najdłużej. A to jest materiał, mówię o Kubarsim, na takiego Gerarda Piqué, czy on ma wszystko, żeby stać się takim bardzo wszechstronnym obrońcą, bo wspomniałeś nie tylko o tym, co robi w defensywie, ale między innymi o tych przerzutach fantastycznych, które zaprezentował między innymi z Napoli. No przede wszystkim jeśli ma się 17 lat i rozgrywa się nie tylko mecz w Lidze Mistrzów i gra się w Barcelonie, tylko widzi się też, co robi na treningu i ma coś, co niektórzy no, latami na to pracują, albo dopiero w wieku na 27-8 lat taki spokój, czy taką jakość piłkarską jakby łapią, a tutaj już chłopak, który jest w wieku 17 lat, to oczywiście no to jest chłopak, który musi myśleć, co może zrobić, żeby być jeszcze lepszym i coś, co ma nawet dobrego rozwijać to cały czas. Bo tak jak mówię, wiadomo, że niektórzy teraz też nawet napastnicy inaczej zaczną na niego grać, inaczej szukać rozwiązań, więc on będzie na pewno stawał przed kolejnymi wyzwaniami i musi być na pewno i będzie na to gotowy, więc ja jestem o tym przekonany, ale no tutaj wiadomo, że praca jego nad samym sobą przede wszystkim też będzie kluczowa, ale myślę, że same treningi, to jak trenuje z nami, to jak każdego dnia ma możliwość sprawdzenia się, to jest coś, co spowoduje, że on będzie się rozwijał. Widać też, że jako chłopak przede wszystkim jest bardzo rozsądny i też najważniejsze to jest często to otoczenie wokół piłkarza, które ma i tutaj wydaje mi się, choć jeszcze ciężko mi tak w 100% powiedzieć, to patrząc z perspektywy jakim jest zawodnikiem, to widać, że tutaj jest chłopak, który wie, czego chce, też spokojnie podchodzi do wielu rzeczy i robi swoją robotę.
Lewy, na chwilę musimy się zatrzymać przy rekordach. Masz 94 bramki w Lidze Mistrzów, więc już tylko 6 brakuje, abyś przysiadł się do naprawdę malutkiego, elitarnego stolika z Cristiano Ronaldo i Leo Messim, którzy tę barierę przekroczyli. Tak czujesz, że jest robota do wykonania, że jest to coś, co chciałbyś dokończyć. 2 mecze masz na pewno jeszcze w tej edycji, natomiast czy to nie będzie za mało? No, 2 hat-tricki jest, tak? Słuchaj, tego ci życzymy, albo przejścia do kolejnych rund. Natomiast czy to będzie coś, co twoim zdaniem jest jeszcze w zasięgu, te 100 goli w Lidze Mistrzów? Na pewno to jest w zasięgu, jest to 6 bramek, więc zdecydowanie tak, więc czemu nie? Czemu nie? Wiadomo, że w zależności ile meczów będę na to potrzebował, ale powiem z przekonaniem, że na pewno te 100 bramek jest w zasięgu. Ty raczej deprecjonujesz, Robert, w swojej karierze różne rekordy, natomiast jest jeszcze jeden taki, który pamiętam, że wyróżniłeś. Oczywiście mowa o tym rekordzie Gerda Millera, przez ciebie pobitym. No jest pytanie takie, czy był już telefon do Thomasa Millera? Weźcie tam delikatnie, zwolnijcie z tymi podaniami do Harry'ego Kane'a, bo no właśnie, czy czujesz się lekko zagrożony? Nie, czy ja powiem trochę inaczej. Ja patrzyłem przez pryzmat to, ile Harry Kane strzela tych bramek i jakby jaką już ilość ma na tym etapie. Ja tak sobie pomyślałem, że ja w tym sezonie, gdzie rozegrałem 41 bramek, ja to strzeliłem w 29 meczach. Więc tak naprawdę to jeszcze mi dało tą wartość, że patrząc na Harry'ego i tego, jak on strzela te bramki, i że tak naprawdę i też ile ma już na swoim koncie na tym etapie. I gdzie tak później zobaczyłem, że to w 29 meczach zrobiłem, to powiem szczerze, że patrzę także jeszcze z większym uznaniem i z taką dumą na ten rekord w tych 29 bramek, w 29 meczach te 47 bramek, więc bardziej pod tym względem na to patrzyłem i tak często właśnie o tym w tym kontekście myślałem, a nie o tym, czy ten rekord zostanie pobity, czy nie, bo tak naprawdę ten sezon jeszcze jest tych kolejek parę. On jest naprawdę, nie jest łatwe zadanie, ale Harry Kane naprawdę idzie i strzela tych bramek jak na zawołanie, tylko bardziej tutaj doceniłem jeszcze bardziej taką dumę miałem z tego rekordu, który pobiłem w tych 29 meczach i bardziej do tego tak podchodziłem. A szedłeś i tak mocniej niż Harry Kane, bo po 25. kolejce miałeś 32 gole, on ma 30. Natomiast później, nie wszyscy muszą to pamiętać, była ta kontuzja po meczu z Andorą, 4 mecze wypadłeś i właściwie już tak cudem, bo tak w granicach cudu się rozpatrywało, że ten rekord możesz pobić, to ci się ostatecznie udało. My często gramy w tym studiu w prawda czy fałsz, więc ja ciebie zapytam. Harry Kane pobije rekord Roberta Lewandowskiego. Prawda czy fałsz? 9 kolejek do końca. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę to ciężko mi powiedzieć i nie względu na to, czy chciałbym, czy nie, bo bardziej nie o to, ale nie wiem. Nie wiem, czy pobije. Po prostu sam wiem z doświadczenia, jakie to nie jest tak łatwo. Tym bardziej, że jest chyba 9 kolejek. Tak? 9? 9 kolejek. Więc oczywiście, no to też wiadomo, że Bayern strzela dużo bramek. No, to jest któryś chyba kolejny mecz, gdzie wygrali strzelając minimum 7 bramek, więc to na pewno jest korzystniejsze dla każdego napastnika. Jeśli jest dużo sytuacji, dużo bramek, to wiadomo, że jest dużo też okazji. Ale nie wiem czy pobije, więc trzeba będzie pewnie poczekać, ale to jak strzela, to na pewno robi wrażenie. Jest w zasięgu pewnie, jak będzie zdrowy do końca. No tak, tak. Jak będzie zdrowy, to na pewno w zasięgu jest. Bo dziś jednak tych bramek on i Bayern strzelają bardzo dużo. Zamykając temat Ligi Mistrzów, na kogo chciałbyś wpaść w piątek? Masz jakieś takie typy? Oj, nie mam typów. Nie mam jakichś konkretnych. No już patrząc na drużyny, które są, to już tutaj jakieś nie ma chyba takich drużyn, które chciałbym trafić. Każda jest mocna. Gdzieś tam, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy to może Dortmund, tak powiem, że to nie byłoby takie sentymentalne jeszcze powrót do Dortmundu jako gracz Barcelony, ale no nie mam jakiegoś konkretnego wyboru. Bayern czy Dortmund na pewno wywołałby emocje, nie tylko u ciebie, ale pewnie też po prostu w mediach i wśród kibiców.
Na co was stać, twoim zdaniem, jak jest teraz przerwa reprezentacyjna, potencjalnie kilku zawodników może wrócić do zdrowia. No, gdzieś wszyscy typują, tu już będzie ciężko. Teraz Barcelona wchodzi na ten etap, gdzie trafi na naprawdę silnych rywali. A jak ty byś to widział? No bo potencjalnie Liga Mistrzów to jest wasz ostatni, chyba taki ostatnie realne trofeum do zdobycia, no bo w lidze już też będzie chyba bardzo trudno. Często właśnie ta faza do tych meczów marcowych, właśnie przerwy reprezentacyjnej, a po tej przerwie, często też drużyny gdzieś, nie mówię, że wszystkie, ale zdarza się, że drużyny, które gdzieś były na fali, czasami gdzieś łapią cięższy moment albo jakieś kontuzje dochodzą. Mam nadzieję, że u nas nie dojdzie żadnych, a wręcz przeciwnie, ci, którzy są kontuzjowani, właśnie wrócą do pełni sił i do formy i będziemy mieli po prostu jeszcze mocniejszy skład. Więc jakby na tym etapie to już czasami jeden mecz dobry może spowodować, że ci nakręci na te kolejne mecze w Lidze Mistrzów. Więc oczywiście to już wchodzimy na ten wyższy poziom i zdajemy sobie tego sprawę, że tutaj już same topowe drużyny są i nie ma miejsca na błędy. Ale to też jest piłka nożna i to wszystko będzie możliwe. Wiadomo, że my w drużynie mamy potencjał, naprawdę mamy potencjał w drużynie, mamy wielu wspaniałych piłkarzy, którzy potrafią grać dobrze i też naszym zadaniem będzie po prostu wyciągnąć i wykorzystać to, co mamy najlepszego. Jeśli to wykorzystamy, to na pewno może być groźnik dla każdego i na pewno będziemy mocno w to wierzyli. Xavi po meczu powiedział, jeśli nawet wygramy Ligę Mistrzów, to i tak nie zostanę. Wy jakoś skupiacie się, czy odrzucacie zupełnie ten temat zamieszania z trenerem, ze zmianą szkoleniowca potencjalną? Nie wiem, ostatnio zdjęcie Pinego Zahawiego, czyli również twojego agenta w towarzystwie Laporty, więc zaraz domysły, że blisko jest Hansi Flick, którego doskonale znasz. Jak ty to odbierasz jako lider i czy to jest temat w szatni Barcelony? Nie, to nie jest w ogóle temat w szatni. My zdajemy sobie z tego sprawę. Trener wielokrotnie podkreślał i jakby to mówił nam, że jest trenerem do końca sezonu i jakby tutaj jego zdanie się nie zmieni, więc my jesteśmy skupieni i chcemy z Xaviem jak najwięcej wyciągnąć z tego sezonu, jak najwięcej wygrać, jak najwięcej osiągnąć, więc jakby u nas tego tematu totalnie nie ma, nie skupiamy się na tym, kto ewentualnie miałby zostać trenerem, bo to nie jest moment i to nie jest miejsca na dzień dzisiejszy. Dla nas najważniejszy jest ten sezon i z tego sezonu chcemy po prostu wycisnąć jeszcze co się da. Dobrze, Robert, to zapytam cię o innego trenera, natomiast twój głos jest ważny, bo z nim też pracowałeś, odnosiłeś gigantyczne sukcesy. Jak zareagowałeś na te deklaracje Jurgena Kloppa, że on musi sobie teraz dać przerwę, odpocząć, ochłonąć chyba po prostu z tego stresu, który jest w tym największym futbolu? Totalnie go zrozumiałem i rozumiem, będąc w dzisiejszych czasach trenerem tak wielkich klubów jak chociażby Liverpool, Barcelona czy jakikolwiek tych innych wielkich klubów, no to jest ciężkie zadanie i to jest bardzo emocjonalne wyzwanie, to nie jest łatwa robota. Każdy wiadomo, że emocjonalnie podchodzi i jednego dnia mówi to, drugiego co innego i to szczególnie dla trenera jest jeszcze dużo cięższe, bo gdzieś odpowiada za wyniki, za to jak zespół gra albo jak wygląda fizycznie, więc jakby totalnie zrozumiałem Jurgena Kloppa, bo zdaję sobie sprawę, ile on wysiłku wkłada każdego dnia, jak każdy trener, tak samo Xavi, ile to kosztuje energii, ile też takiej zdrowej psychiki na końcu, bo to nie jest łatwy chleb i zdaję z tego sprawę, ile to wysiłku kosztuje każdego trenera na takim stanowisku. I drugi taki temat o zasięgu światowym. Kylian Mbappé w Realu Madryt. To oblał cię pot zimny, spotkacie się w przyszłym roku. Czy ciebie to na przykład ekscytuje, że taka postać trafia do ligi, w której ty jesteś jedną z głównych, największych twarzy? Nie, bardzo to pozytywnie odbieram. Nie wiem, czy jest już oficjalnie, czy nie, więc ciężko mi się to wypowiadać. Może lepiej poczekać, jak to już będzie oficjalnie, bo z tego co wiem, oficjalnie jeszcze to nie jest. Jeszcze here we go nie było. Jeszcze nie było, więc wiadomo, jak to się, chociaż może poczekajmy, jak już będzie pewne, to nie będziemy trzeba się wypowiadać, ale wiadomo, że jednak ja zawsze, znając Kyliana i jak z nim rozmawiałem, to wiem, że jakby grając też przeciwko niemu La Liga to będzie fajna rzecz i oczywiście jeśli tak nastąpi, to oficjalnie będzie wtedy można to powiedzieć, że bardziej pozytywnie to odbieram niż miałbym się bać albo w drugą stronę, że obawiać czegoś. Ale ty się nigdzie nie wybierasz, rozumiem, w przyszłym sezonie, no bo też
Nie wiem, czy ty to czytasz, czy raczej omijasz internet w tym temacie. No, hiszpańska prasa właściwie, nie wiem, raz na tydzień, dwa musi Dlaczego właśnie rzucić zostaną- hasło Ja Lewandowski tylko może przerwę. odejść. Dlaczego mówicie, że hiszpańska prasa? To nie jest hiszpańska prasa, to są jakiś jeden artykuł, jedno zdanie, więc przestańcie manipulować ludźmi, którzy to czytają. To nie jest hiszpańska prasa, to jest jeden artykuł w jednej gazecie, ktoś pisze jednego dnia, drugiego co innego napisze. Ja już powtarzałem w tym temacie wielokrotnie, więc nie mam też zamiaru tutaj powtarzać. Jakby dla mnie wszystko jest jasne i wiem, gdzie będę w przyszłym sezonie i tak zostanie. Więc to nie jest hiszpańska prasa, to nie jest tak, że wszystkie prasy o tym piszą, więc nie, puśćcie to, niech to nie jest Dobra. tak. To jest jeden sprawek jednego dziennikarza, 2 zdania napisane. Oczywiście lepiej to się klika, jak się napisane, że hiszpańska prasa, ale jednego dnia, ja już o tym mówiłem, jednego dnia ktoś napisze to, drugiego co innego, więc jakby to nie ma sensu tego śledzić, tego nie śledzę. Wiem, jak to wygląda, bo akurat poznałem po tym czasie, jak wygląda ta prasa hiszpańska. Mechanizmy. Mechanizmy są, tak, są jakie są, ale jakby ja już wielokrotnie to mówiłem i nic tu się nie zmieniło. Ty rozumiem, chcesz zostać, zostajesz. Tak, dokładnie. Wszystko jasne, Robert. Okej, reprezentacja Polski, bo to jest ważny temat, który musimy poruszyć. Sebastian Mila był na meczu z Neapolem. Rozumiem, że dostaniesz powołanie na te baraże. Nie wiem, czy mieliście okazję pogadać, czy tylko Sebek w ramach rozrywki przyjechał na to spotkanie. Nie. No wiem, że był, rozmawialiśmy przez telefon, ale nie spotkaliśmy się, nie było opcji, więc nie wiem, jakie są powołania, nie rozmawiałem na ten temat. Czujesz ciężar, miejmy nadzieję, tego dwumeczu, przynajmniej na początek Polska-Estonia, ale liczymy, że to będzie oczywiście dwumecz. Powiem szczerze, że jak właśnie usłyszałem, tak chyba jak zapowiadałeś o tym, że te baraże, jaki to jest ciężar, dopiero tak pierwszy raz tak pomyślałem o tym w ten sposób. Nie, wręcz przeciwnie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, jak są to ważne mecze. Oczywiście 2, bo liczę na to, że ten baraż pierwszy jakby u siebie wygramy, będziemy grali w finale i też go wygramy, ale nie staram się podchodzić do tego meczu jako ciężar, wręcz przeciwnie, jako wyzwanie, które stoi przed nami i tak do tego podchodzę, więc właśnie nie będę się na pewno nastawiał jako ciężar, tylko wręcz przeciwnie, jest to wyzwanie, do którego trzeba stanąć i po prostu wygrać 2 mecze. Wiesz, tylko patrzę realistycznie na statystyki. Polska ostatni raz 2 mecze o stawkę z rzędu wygrała w 2022 roku, a blisko 3 lata temu ostatni raz wygraliście 2 mecze na jednym zgrupowaniu. To było San Marino i Albania. No liczby trochę są przeciwko wam. Będziecie musieli naprawdę coś w końcu odwrócić, żeby ten sukces był. To oczywiście liczby liczbami, ale wiadomo, że czasami w piłce coś trzeba zmienić i to jest idealny moment na to, żeby gdzieś odwrócić tą kartę na tą lepszą stronę i iść już w tą lepszą stronę. Myślę, że ten czas, gdzie te ciężkie czasy, gdzie ciężej nam się grało, gdzie wszystko ciężej funkcjonowało, to jest odpowiedni moment na to, żeby właśnie zrobić wszystko, żeby odwrócić tą kartę i iść ku górze i poprzez pierwszy mecz z Estonią już jakby zagrać na własnych warunkach, jakby też zbudować taką pewność siebie przed tym drugim meczem. Jakbyśmy wygrali w tym finale, właśnie zbudować tą pewność siebie, która też może nas napędzić na ten drugi mecz finałowy, którym oczywiście zdaję sprawę, że nie możemy też myśleć już o finale, tylko o tym pierwszym meczu z Estonią, ale przy dobrym meczu pierwszym, przy wygranym meczu z Estonią, jakby ta wygrana dobra gra właśnie może nas napełnić i napędzić w finale, dać jeszcze taką dodatkowy bodź, taką dodatkową energię. Ale jest już takie, Robert, pokolenie kibiców, którzy nie pamiętają turnieju bez udziału reprezentacji Polski. Ostatni to był 2014 rok. Tak to zawsze później awansowaliście. Ostatnio przez baraże, teraz znów trzeba będzie się pomęczyć. Czy ty to diagnozujesz, że mamy słabszą drużynę w ostatnich latach? Czy jest jakieś przesilenie? Jakie jest twoje zdanie? Z czego to wynika? To jest wiele czynników, to nie ma jednego czynniku, jest wiele czynników, które na to wpłynęły i to nie wpłynęły z dnia na dzień, tylko gdzieś one trwały. I często tak jest, że nie oszukujmy się, to co się dzieje odgórnie też ma wpływ później na drużynę i to zawsze tak miało z mojego doświadczenia, jakbyśmy się cofnęli naście lat wstecz, to tak samo było, co się działo u góry, później miało to negatywny wpływ na całą reprezentację i na to, jak reprezentacja grała i tak samo w ostatnim czasie było. Więc jakby my to wszystko, co się wokół dzieje, odrzucamy, jakby od tego się
trochę odcinamy i skupiamy się na tym, co mamy zrobić na boisku i co przede wszystkim zrobić, albo co najlepszego zrobić, żebyśmy mieli ten sukces na boisku, ale wszystkie inne rzeczy po prostu nie możemy o tym myśleć, nie możemy się na to skupić, tylko musimy się od tego odciąć i zrobić to, co potrafimy najlepiej. Robert, to zmierzając już do końca powoli, takie nazwiska, jak słyszysz, nie wiem, Dominik Marczuk, Wojciech Hajda, Mariusz Malec. Mam wrażenie, Michał Probierz lubi tak wrzucić do stawu kilku debiutantów, kilku młodych zawodników, przynajmniej w tej dyskusji z mediami. Wiesz, o kogo chodzi w ogóle? I jak ty patrzysz na takie nowe twarze w reprezentacji? Mam być szczery. Oby. To powiem ci po pierwszych treningach, Okay. jeśli pojawią się takie osoby. Nie, no nie będę oszukiwał, że znam te osoby doskonale, wiem jak grają, bo tak nie jest i myślę, że żeby... Nie oglądasz oczywiście autów puszczy? trener, ja nie chcę powiedzieć, bo ja nie znam na tyle jakby polskiego rynku, żebym mógł oceniać piłkarzy, ani nie analizuję go też. I tak jakby to jest rola trenera. Więc w czymś, jeśli nie wiem oczywiście, czy takie osoby się znajdą i czy znajdą się, ale jeśli się znajdzie ktoś, kto teoretycznie nie jest nazwiskiem jakby znanym albo który się gdzieś tam osobą w pamięci pozostał, no to widocznie na boisku musiał pokazywać coś, co trenera przekonało, a ja będę mógł opowiedzieć więcej, pewnie jak go dopiero pierwszy raz zobaczę, bo to dla mnie będzie wartość, po której będę musiał wypowiadać i jakby no to jest trenera decyzja, trener selekcjonuje piłkarzy i jakby no trzeba mu zaufać. Jeszcze będziesz chwalił rzuty z autu w wykonaniu Puszczy Niepołomice wprowadzone do systemu gry reprezentacji Polski. Robert, jakiś kontakt był z Michałem Probierzem w ostatnim czasie? Wy macie jakiś taki kontakt przed zgrupowaniami? Dyskutujecie, rozmawiacie? Nie wiem, z Adamem Nawałką to chyba była norma, natomiast nie wiem jak jest teraz. No, z trenerem mamy kontakt, no nie mówię, że codziennie, ale no tak, z trenerem jest kontakt, więc jakby pewnie też, jak już zgrupowanie się zacznie, to też te rozmowy będą intensywne, bardziej intensywne, więc jakby ten kontakt jest, ale tutaj jakichś większych rozmów konkretnych nie było, tylko często po prostu jest kontakt, jak to bywa, kontakt między trenerem a piłkarzem. Czasami luźna rozmowa, czasami coś opowiedzenie, co się wydarzyło w ostatnich dniach, więc jakby tutaj nic konkretniejszego, jeśli chodzi o te rozmowy, nie było, bo jakby no, trener też ma dużo pracy i wie, że to też jest, zaczyna się okres, który też musiał pewnie, tak chyba dzisiaj, tak czy jutro są właśnie powołania, więc też dla niego był ważny czas, żeby jakby wyselekcjonować tą najlepszą grupę ludzi, która ma pomóc w awansie na Mistrzostwa Europy. No dobrze, to tak czujesz podskórnie, że to może być gdzieś twój ostatni akord w reprezentacji Polski, czy ciągniesz ten wózek do 2026 roku? Ciężko powiedzieć. Nie mam żadnych, na dzień dzisiejszy nie mam tak, że w jedną czy drugą stronę bym się przychylał, bo ciężko mi po prostu na ten temat coś powiedzieć, bo nie mam wewnętrznego poczucia, że w tym albo w tym kierunku, więc jakby dla mnie najważniejsze jest to, co teraz się wydarzy. Czy ciągnąć? No myślę, że tak jak już jakiś czas temu powiedziałem, no to już czas, żeby jakby te konie pociągowe były też w innych postaciach i jakby ta moja jakość, wizja, wiedza jakby tylko pomagała w tym wszystkim. Więc jakby te główne role też powinny się jakby rozkładać, bo nie oszukujmy się, że to też po tylu latach czasami tego wsparcia też bym potrzebował i też one się przyda i przede wszystkim też myślę, że piłkarze reprezentacji są na to gotowi, żeby jakby no przyjmować tą pałeczkę i ciągnąć to dalej. Robert Lewandowski, dziękuję ci Robert pięknie, kapitan reprezentacji Polski i zawodnik FC Barcelony, był gościem Meczyków. Dzięki Robert, widzimy się na zgrupowaniu i powodzonka. Dziękuję bardzo. Nie dziękuję.